dzisiejszym odcinku przedstawimy 10 błędów, jakich nie należy popełniać przy budowie salonowego kształtu kwadrat. Omówimy poprawne i niepoprawne działania podczas przedłużania paznokci w tym kształcie. Nie zabraknie przydatnych informacji zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych stylistek paznokci. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami pani instruktor z Łodzi, Katarzyna Glińska. Cześć, witam. Opowie nam o 10 błędach w kwadracie. Czego nie powinniśmy robić? Zaczynamy! Zanim przejdziemy do odcinka, tadam! Wiecie, co to jest? To jest srebrny przycisk, który dostaliśmy od YouTube'a. Dzisiaj przyleciał do nas prosto z siedziby w Stanach jako gratulacje za przekroczenie 100 000 subskrybentów. To jest marzenie każdego początkującego kanału, aby w końcu doczekać tej pięknej, wiekopomnej chwili i ona dzisiaj nadeszła. Kochani, dzięki komu? Dzięki Wam! To Wy jesteście z nami w każdy czwartek o godzinie 17. Pamiętajcie o naszych filmach, lajkujecie, szerujecie. Ślicznie Wam dziękujemy. No i co? Lecimy razem po złoty i diamentowy przycisk, czyli po 1 000 000 i 10 milionów followersów. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to pilnik o gradacji 100×180, buffer o gradacji 180×220, Frez Indigo Cuticle numer 9, pędzel 2-in-1 Gel Brush numer 4, fioletowe formy do przedłużania paznokci, primer bezkwasowy, baza Perfect Base, żel Easy Shape Light Rose oraz Tip Top. Kwadrat jest coraz częściej wybieranym kształtem w salonie ze względu na wygodę, ale również na aspekt wizualny. Kwadrat dzisiaj, a ten, który był 5 lat temu, bardzo się różni. Kiedyś te kwadraty były takie masywne, teraz są coraz bardziej lifestyle'owe, ale żeby zrobić zgrabny, fajny, krótki kwadrat, trzeba znać zasady i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Standardowo rozpoczynamy od dezynfekcji naszych dłoni, założenia rękawiczek i dezynfekcji dłoni klientki. Dopiero teraz przechodzimy do pracy. Dzisiaj pracujemy na paznokciu naturalnym. Nasza modelka nie ma żadnego produktu, zatem pokazujemy całą stylizację od A do Z. Zabieramy się za skrócenie wolnego brzegu naturalnego paznokcia. Jeżeli pracujemy pilnikiem o gradacji 100×180, to opracowanie naturalnej płytki powinniśmy wykonywać delikatniejszą stroną. U nas to ta, na której znajdują się napisy. Kontrolujemy długość oraz kształt naturalnego paznokcia. Powinien być opracowany na półokrągło. Pamiętajmy, że paznokieć nie powinien być za krótki, ponieważ wtedy wygodne podłożenie formy nie będzie możliwe. Jeśli nasza klientka nosiła przedłużone paznokcie dość długo i decydujemy się na ściągnięcie masy, pamiętajmy o hyponychium, aby go przypadkiem nie uszkodzić. Hyponychium to nic innego jak przedłużone łożysko. Biała końcówka w paznokciu może być bardzo zdradliwa, dlatego nie powinniśmy jej nigdy szorować pilnikiem, ścinać do samego końca. Zawsze lepiej sobie zostawić kilka milimetrów właśnie na ten margines błędu. Gdy opracowujemy paznokieć od góry, warto obracać dłoń co jakiś czas i sprawdzać, czy nie naruszamy wspomnianego wcześniej hyponychium. Czas na opracowanie skórek. W tym celu sięgamy po frez numer 9, ustawiamy obroty na 12 000 i usuwamy obrąbek naskórkowy zebrany na płytce. Ruchem popychająco-wymiatającym usuwamy skórki. Kasia pracuje frezem od lewej do prawej strony. Przechodzimy do matowienia płytki bufferem. Jeżeli zauważymy, że któraś część paznokcia nadal się świeci, musimy opracować ją raz jeszcze, by powierzchnia była całkowicie matowa. Odpylamy zebrany materiał mięciutkim pędzelkiem Cupcake Brush i bardzo delikatnie przycieramy płytkę wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Tak wygląda paznokieć gotowy do podłożenia formy i przedłużenia. Na naturalną płytkę nakładamy primer bezkwasowy. Odsączamy pędzelek o wewnętrzną część szyjki buteleczki i aplikujemy cienką warstwę produktu, tak jakbyśmy malowali paznokieć klasycznym lakierem. Następnie pędzlem do żelu numer 4 wcieramy w płytkę bazę Perfect Base i utwardzamy ją w lampie przez 60 sekund. Baza Perfect Base powinna być wtarta, a nie przesmarowana. Dzięki temu cały czas utrzymujemy tą chropowatą powierzchnię, która zapewni nam przyczepność kolejnych warstw produktów. Przechodzimy do błędów. Pierwszy, wiadomo, źle podłożona forma, konkretnie pod złym kątem. Kiedy tworzymy kwadrat, zależy nam na tym, aby paznokieć od apeksu do wolnego brzegu szedł na prosto. Forma, którą widzicie, jest skierowana do dołu. Gdy budujemy paznokieć na tak podłożonej formie, mamy pewność, że będzie on uciekać do dołu. Drugim błędem podczas podkładania formy jest skierowanie jej za mocno do góry
Wówczas zbudowany paznokieć będzie wyglądał jak skocznia. Zazwyczaj formę do kwadratu podkładamy na prosto. Musimy jednak pamiętać, że ten sposób nie sprawdzi się przy paznokciach rosnących w dół. U naszej modelki wolny brzeg ucieka do dołu, więc musimy zastosować korektę i skierować formę delikatnie do góry. Pamiętajmy o tym, aby apeks i wolny brzeg wybudowanego paznokcia były na tym samym poziomie. W tym momencie warto jest spojrzeć na nasz paznokieć z boku, pomyśleć, gdzie ma być apeks, na której wysokości i na tej samej wysokości ustawić numerek, do którego przedłużamy paznokieć. Czyli przykładowo, jeżeli przedłużamy paznokieć do 3, to tą 3 na formie układamy na tej samej wysokości, na której będzie nasz zwizualizowany, bo jeszcze nie istniejący apeks. I im bardziej paznokieć będzie górzysty, czyli im bardziej będzie miał naturalną krzywą C, tym bardziej formę będziemy musieli troszkę podciągnąć do góry, a im bardziej paznokieć jest idealny i prosty, tym bardziej ta forma będzie na prosto. Ale pamiętajcie, nigdy z pamięci, tylko zawsze spójrzcie, wyobraźcie sobie, jak ten paznokieć będzie wyglądał, kiedy już powstanie i w tym momencie regulujcie wysokość i kąt formy. Rolujemy szablon delikatnie w palcach i przykładamy do wolnego brzegu. Podczas podkładania kontrolujemy jego kąt podłożenia, zarówno od góry, jak i od boków. Na tym etapie zwracamy też uwagę na kształt wolnego brzegu naturalnego paznokcia. W tym momencie przechodzimy do błędu numer 2, czyli niepoprawnego dopasowania formy do wolnego brzegu. Widzimy tutaj odpowiedni kąt podłożenia formy, ale nieodpowiednie dopasowanie do wolnego brzegu. Między formą a paznokciem nie powinny znajdować się wolne przestrzenie. Jajeczko formy należy wyciąć na kształt wolnego brzegu. Tak wygląda odpowiednio wycięta forma pod kształt paznokcia naszej modelki. Od boku i od frontu możemy już zaobserwować, że puste przestrzenie zostały wyeliminowane. Błędem numer 3 jest krzywe zaklejanie nóżek na formie. Taki zabieg spowoduje, że forma będzie skręcała w którąś stronę, co mocno wpłynie na kształt tunelu. Tak wygląda poprawne zaklejenie nóżek szablonu. W odbiciu lustrzanym każda nóżka powinna być równo sklejona. Błędem numer 4 jest niepoprawne zaklejenie formy na końcu. Do kwadratu prawidłowo zaklejona forma powinna być otwarta. Nie zaklejamy jej w łezkę, ponieważ kwadrat będzie się zwężał. Tak samo błędne jest całkowite zaklejenie formy. Jak zatem od A do Z poprawnie podłożyć formę? Wykonaj nacięcie, tak zwanego Batmana, pod kształt wałów okołopaznokciowych. To sposób, który może znacznie ułatwić Ci pracę, ale nie jest niezbędny do poprawnego podłożenia formy. Nacięcie robimy wtedy, gdy widzimy, że wały okołopaznokciowe naprężają formę i ciągną ją do boków. Nacięcia wykonujemy pod kątem około 45 stopni, uwalniając opuszki. Tak wygląda poprawnie podłożona forma na wszystkich możliwych etapach. Każdy z wymienionych wcześniej błędów został skorygowany. Przechodzimy do błędów związanych z budową paznokcia. Błąd numer 5 to źle wykonany fundament, czyli szkielet. Najważniejszym miejscem szkieletu jest granica między wolnym brzegiem naturalnego paznokcia a formą. Dlatego tak ważne jest, aby produkt nałożyć równomiernie. Jeśli na którymś z boków szkieletu będzie za mało produktu albo zostawimy puste miejsca między wolnym brzegiem a formą, oznacza to, że szkielet nie jest wykonany poprawnie i nie będzie spełniać swojej funkcji. Na obrazie widzimy, że szkielet jest zbyt cienki i zdecydowanie brakuje materiału w okolicy linii stresu. Tak wygląda poprawnie zbudowany szkielet. Jak widzicie, materiał żelowy znajduje się na całej powierzchni łączenia wolnego brzegu z formą. Podczas pracy nad szkieletem ważne jest, aby dokładnie wetrzeć produkt w miejscu naturalnej płytki paznokcia. Pamiętajcie, żeby rozłożyć równiutko materiał, kiedy budujemy krawędzie i też na pewno lepszym rozwiązaniem jest zbudować te krawędzie nieco dalej, dodać więcej materiału, niż zbudować je na równiutko, a potem podczas zaciskania i opiłowywania nagle się okazuje, że nie mamy materiału, bo nam się już skończył. Błąd numer 6 to za gruby szkielet. I ten błąd będzie szczególnie kolił w oko, jeśli robimy przeźroczysty szkielet, a następnie paznokieć budujemy kolorem, ponieważ podczas piłowania niestety, ale przepiłujemy się do szkieletu. Nie wygląda to dobrze. Prawidłowo szkielet utwardzamy pełne 30 sekund. Po tym czasie delikatnie odklejamy formę, ściskając ją od spodu. Najpierw odklejamy nóżki od opuszka i kierujemy formę w dół. Nigdy do góry, aby nie złamać pieczołowicie i starannie wybudowanego szkieletu.
Przy pomocy pędzelka aplikujemy niewielką kulkę żelu w miejscu naturalnego paznokcia i rozprowadzamy ją po całej powierzchni, tworząc warstwę poślizgową. Do budowy użyjemy większej kulki żelu. Odkładamy ją w miejscu naturalnego paznokcia i ruchem pulsacyjnym łagodnie kierujemy żel w okolice skórek. Rozprowadzając produkt, pracujemy od lewej do prawej strony, delikatnie muskając go pędzelkiem. Jeśli zabraknie żelu pod pędzlem w trakcie budowy, dobieramy brakującą ilość i dokończamy budowę paznokcia na całej długości. Przy końcowym etapie pracy ustawiamy pędzelek pionowo od góry i ruchem niteczkowym układamy łuk górny. Błąd numer 7 to nieprawidłowa budowa łuku górnego, apeksu. Przy kwadracie łuk górny powinien biec na prosto od apeksu do wolnego brzegu. Nie może znajdować się poniżej lub powyżej wolnego brzegu zbudowanego paznokcia, czyli nie może być za duży lub za mały. Niewłaściwie jest również wtedy, kiedy apeks zbudujemy na środku paznokcia. Poprawne jego ułożenie znajduje się na 1/3 długości paznokcia. Apeks gra bardzo ważną rolę w budowie paznokcia. Jeżeli jest źle usytuowany, to cała konstrukcja traci swoją stabilność i niestety możemy się spodziewać najgorszego, czyli złamania paznokcia. Gdy już poprawnie rozłożyliśmy żel, wkładamy rękę do lampy i po około 10-12 sekundach przychodzi moment zacisku. Musimy jednak pamiętać, że ten czas jest zależny od mocy lampy, na której pracujemy. A co trzeba zrobić przed zaciśnięciem? Zdecydowanie trzeba sprawdzić, czy materiał jest utwardzony, bo przecież nie chcemy, żeby nam wypłynął spod spodu i cała nasza praca wzięła w łeb. Zatem, zanim zaczniemy zaciskać, trzeba popukać w powierzchnię czymś metalowym, sondą, kopytkiem, zaciskarką. Jeżeli usłyszymy taki charakterystyczny dźwięk, wiemy, że możemy zaciskać. Błąd numer 8 to niepoprawne tworzenie tunelu. Niezaciśnięcie okolicy stresu bądź włożenie paznokcia z pensetą do lampy spowoduje zaciśnięcie go w kształt litery V, a tak robimy przy budowie migdała, nie kwadratu. Musimy więc wcisnąć pensetę odrobinę dalej podczas zaciskania okolicy stresu. Następnie rekomendujemy zmianę zaciskarki na automatyczną, aby zacisk wykonać pod kątem prostym. Tak zaciśnięty paznokieć wkładamy do lampy na około 30 sekund. W przypadku, gdy ściśniemy paznokieć za mocno, tunel będzie za wąski. Zacisk nie może powodować bólu, dlatego cały czas mamy kontakt z naszą modelką, również w trakcie zaciskania sprawdzamy, czy jest ok. Utwardzony paznokieć przecieramy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Przechodzimy do wypracowania kształtu. Pilnikiem o gradacji 100×180 opracowujemy ściany boczne oraz kształt wolnego brzegu. Piłujemy go prostopadle, ponieważ chcemy, aby kwadrat charakteryzował się prostą linią wolnego brzegu. Następnie zajmujemy się okolicą skórek, delikatnie poruszając pilnikiem po łuku w prawą stronę. Wcześniej nie wycinaliśmy skórek, aby podczas nadawania kształtu pilnikiem nie uszkodzić ich ani nie przerwać ciągłości skóry klientki. Błąd numer 9 to niepoprawne wypiłowanie łuku górnego. Jeżeli łuk górny będziemy piłować pod kątem, to kwadrat zamieni nam się w krogulca. Jak zrobić to poprawnie? Przykładamy pilnik równolegle od góry i ruchem zygzakowatym piłujemy wzdłuż łuku górnego, pilnując linii prostej. Następnie zajmujemy się opracowaniem reszty przestrzeni. Od ścian bocznych do apeksu piłujemy paznokieć z każdej strony, aby kwadrat zachował swoje kąty proste. Przykładamy pilnik równolegle do paznokcia i piłujemy od boków do apeksu. Pamiętamy, by pracować pilnikiem na prosto. Tak prezentuje się poprawnie wypiłowany łuk górny i kształt paznokcia. 10. błąd. Przepiłowanie krawędzi. Nie trzymamy pilnika pod kątem, ani nie pracujemy ruchem łódeczkowym podczas ich piłowania. Poprawnie wyprowadzimy krawędzie wtedy, gdy pilnik poprowadzimy na prosto. Powinny być przedłużeniem krawędzi naturalnego paznokcia. Do tego idealnie sprawdzi się pilnik slim, który wciśnie się w przestrzeń między paznokciem a opuszkiem. Sięgamy po buffer o gradacji 180×220 i wygładzamy powierzchnię paznokcia oraz skórki. Przecieramy paznokieć wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off, nabłyszczamy tip-topem i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Na obrazie widzimy dwa paznokcie. Jeden z nich ma poprawny kształt salonowego kwadratu. Długi jest znacznie dłuższy i węższy, a jego proporcje zostały wyraźnie zaburzone. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat kwadratów na paznokciach. Czy się Wam podobają, czy Wasze klientki proszą o ten kształt. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Do zobaczenia!